Przez ostatnie 150 lat miodarki były sukcesywnie ulepszane. Zwiększano ich wielkość, zmieniano sposób ułożenia ramek, a także stosowano coraz to higieniczniejsze materiały. Obecnie miodarki są świetnej jakości, ale niestety ich jedyną wadą w Polsce jest zawyżona cena. Miodarka to tak naprawdę kawał zawiniętej i zespawanej blachy z zaworem, prostym koszem oraz małym elektrycznym silnikiem. Niestety w Polsce za miodarki czteroramkowe w czasie tworzenia tego filmu przyjdzie nam zapłacić od 2400 do 3500 zł. Z tego powodu, ale też trochę z ciekawości, zgodziłem się na przetestowanie miodarki firmy Vevor, która oferuje czteroramkową miodarkę elektryczną za prawie połowę ceny, bo jedynie 1400 zł. Miodarkę tą można zamówić wchodząc w link podany w opisie tego filmu. Po złożeniu zamówienia zostanie do nas wysłana paczka z miodarką do samodzielnego montażu. Montaż sam w sobie nie jest trudny i zajmuje bez pośpiechu mniej niż 20 minut. Do bębna miodarki należy dokręcić nogi, a następnie odblokować kosz, zerwać folię i przykręcić przeźroczystą pokrywę. Najpierw powiem o zaletach tej miodarki, a później o wadach. Zacznę od tego, że miodarka jest bardzo podobna do konstrukcji z naszego rodzimego rynku. Myślałem, że za taką cenę będzie bardzo niska jakość i szukanie oszczędności wszędzie, gdzie się da, a blacha wcale nie sprawiała wrażenia, że jest zbyt cienka lub słabej jakości. Co mogę powiedzieć więcej? Dno miodarki jest prawidłowe, czyli jest skośne, co ułatwia spływanie i późniejsze spuszczanie miodu. Podobnie sam kosz ma wiele poprzecznych prętów, nikt tam nie szukał oszczędności na materiale, byle żeby zbić cenę. Dołączone do miodarki nogi mają dwustopniową regulację wysokości, mają też otwory umożliwiające przymocowanie miodarki na stałe do podłogi. I w zasadzie nie ukrywam, że im dłużej się przyglądałem tej miodarce, to odnosiłem wrażenie, że nie jest to produkt budżetowy. Byłem bardzo zaskoczony, gdy okazało się, że miodarka ma dwa czujniki zamknięcia klapy. Dzięki temu, gdy podnosi się klapę, to silnik automatycznie przestaje kręcić. Nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo, ale też o ułatwienie pracy, ponieważ podczas wkładania ramek z miodem do miodarki w trakcie miodobrania ma się lepkie palce i dzięki temu zabezpieczeniu nie trzeba nimi dotykać sterownika, bo miodarka sama się uruchamia po zamknięciu klapy. Miodarka jest też na tyle przemyślana, że po podniesieniu klap zostają one w górnej pozycji dzięki magnesom i nie trzeba ich jakoś dodatkowo blokować. W klapach są metalowe śrubki, a na silniku są magnesy, które te śrubki przyciągają. Bardzo spodobał mi się również sam silnik, którego moc jest wystarczająca i wynosi 140 W. Nie nagrzewa się on w trakcie normalnego miodobrania. Podczas pierwszego miodobrania okazało się, że zużył on bardzo mało prądu. Nie jestem w stanie podać dokładnych wartości i po prostu akumulator, z którego była zasilana miodarka, prawie w ogóle się nie rozładował, więc również zaliczam to do dużych zalet. Podoba mi się również samo sterowanie mocą silnika. Sterownik jest bardzo prosty i czytelny, nie potrzeba do niego żadnej instrukcji, nie zacinał się. Potencjometr stawia delikatny, przyjemny opór przy zmianie obrotów. Do zalet dodałbym też nietypową konstrukcję kosza, bo umożliwia ona wirowanie ramek w pozycji radialnej oraz diagonalnej. Jeśli włożymy ramki w miejsca na ukos, czyli nazwijmy to radialnie, to nie będzie trzeba później zatrzymywać wirowania i obracać ramki na drugą stronę, bo dzięki tej radialnej konstrukcji miód z nich wylatuje. Taka konstrukcja kosza umożliwia też załadowanie 8 ramek na raz, czyli 4 diagonalnie i 4 radialnie, przy czym ramki włożone diagonalnie trzeba będzie oczywiście obrócić. Pewnie stąd też taka nietypowa nazwa miodarki na stronie producenta, bo napisał on, że miodarka jest na 4 łamane przez 8 ramek. Jednak taka konstrukcja kosza ma też swoje wady. Bardzo mi zależy na obiektywnej recenzji bez zbytniego zachwalania, ale też bez ukrywania wad, dlatego teraz przejdźmy do wad tej miodarki. Podstawowy problem jest taki, że nie jest to miodarka uniwersalna, czyli nie każdy z wielu stosowanych w Polsce typów ramek się tutaj zmieści. Bez problemu wejdą tu ramki Langstrota na 23 cm wysokości, bo to właśnie ta ramka jest najczęściej stosowana na świecie. Warto wiedzieć, że firma Vevor jest firmą międzynarodową i podejrzewam, że zaprojektowali miodarkę z myślą o tej konkretnej ramce. Do miodarki zmieszczą się ramki Dadant 1/2. Z takich ramek sam korzystam i dlatego są one widoczne teraz na filmie. Zmieści się też ramka Wandy Ostrowskiej oraz Wielkopolska Połówka, Wielkopolska Górska oraz Wielkopolska 18. Nie zmieści się natomiast Dadant 1 cała, Warszawska zwykła, Warszawska poszerzona oraz najpopularniejsza ramka w Polsce, czyli niestety Wielkopolska 1 cała z wymiarami 26×36 cm. Wydaje mi się jednak, że dla ramki wielkopolskiej 1 cała jest mała nadzieja, ponieważ myślę, że kosz można przerobić, przecinając pręt w widocznym tutaj miejscu. Kosz można wyciągnąć i łatwo przeciąć szlifierką kątową, dzięki czemu zyskamy brakujące 3 cm. Jednak przyznaję się, że zachowałem miodarkę w oryginalnym stanie i nie zrobiłem takiej przeróbki, więc nie mam pewności, czy się ta przeróbka uda, jednak wydaje mi się, że tak.
Drugą wadą miodarki jest sam zawór. Został on wykonany z plastiku, a nie ze stali, co będzie dla wielu osób wadą. Jest to mniej trwałe rozwiązanie. Zawór plastikowy może się też z czasem odkręcać, więc trzeba czasami go sprawdzać. Z racji tego, że zawór jest plastikowy, no to z powodów konstrukcyjnych nie może on być umiejscowiony na samym dnie miodarki, a to nieco spowalnia spuszczanie miodu. W miodarce musi się najpierw uzbierać wystarczająco wysoki poziom, żeby miód zaczął się przelewać przez wysoko położony zawór. Niestety w moim egzemplarzu miejsce na zawór nie zostało wycięte idealnie na środku, pomiędzy nogami miodarki, co również delikatnie utrudniało spuszczanie miodu, jednak wydaje mi się, że była to pojedyncza wpadka produkcyjna, jakiś błąd ludzki na produkcji występujący sporadycznie. Dodam też, że na moim egzemplarzu znalazłem sporadyczne rysy. Sam nie wiem, czy były one już od początku, czy zrobił je kurier, czy może to ja je wykonałem podczas rozpakowywania. Nawet jeśli to ja je zrobiłem, to znaczy, że miodarka łatwo się rysuje, a to również jest wada, która niektórym osobom przeszkadza, a innym nie. I ostatnia wada to mocowanie przewodu zasilającego. Przewód nie budził mojego zaufania, bo w moim egzemplarzu chodził dość luźno, do przodu i do tyłu. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze kilka innych rzeczy, które nie pasują ani do wad, ani do zalet, ale chciałbym o nich wspomnieć. Warto mieć świadomość, że miodarki, które mają silnik montowany z góry, w praktyce troszeczkę utrudniają wyciąganie kosza. Po każdym miodobraniu powinno się myć miodarkę, a żeby to zrobić, należy odkręcić śruby i podnieść ten cały górny element miodarki, który jest cięższy przez to, że jest do niego przymocowany silnik. Druga rzecz to to, że plastry włożone w pozycji radialnej są słabiej wirowane. Działa na nie mniejsza siła odśrodkowa niż w pozycji diagonalnej, czyli z koniecznością obracania na drugą stronę. Normalnie nie ma tego problemu w dużo większych miodarkach, gdzie jest większy bęben i siła odśrodkowa jest większa. Jeżeli ustawiamy więc ramki w pozycji radialnej, to nie trzeba zatrzymywać wirowania i ich obracać, ale powinno się je wirować nieco dłużej. W opisie filmu znajdziecie 5% kod rabatowy na wszystkie produkty dostępne na stronie Vevor. Gdybym miał ocenić tą miodarkę jednym zdaniem, to powiedziałbym, że to jest zwykła miodarka jak każda inna, tylko że o połowę tańsza. Myślę, że jest to dobra propozycja na pierwszą miodarkę dla osób, które mają pasujące do niej ramki lub nie boją się przerobić kosza. Cena jest bardzo konkurencyjna, niewiele większa niż cena używanej miodarki z OLX-a i dlatego też trzeba się zastanowić, czy lepiej kupić fabrycznie nową miodarkę Vevor, czy też kilkuletnią miodarkę, ale używaną. Na stronie vevor.pl są dostępne również tańsze modele miodarek, na przykład bez napędu elektrycznego. W takim wariancie miodarkę wyceniono na 1000 zł. No i za taką niską cenę nie znalazłem nawet używanej, nierdzewnej miodarki na OLX-ie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o dopłatach do sprzętu pszczelarskiego. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.